Siemanko, jestem właśnie w środku Marina Bay Sands, czyli tego największego hotelu. Jest ogromny, nie ma co ukrywać. Idę właśnie wam pokazać ogrody, te, które chciałem wam pokazać, te świecące drzewa. Niestety przyjechałem tu już za późno, były zgaszone, bardzo mi przykro, że wam pokażę, ale chociaż wam pokażę mniej więcej, jak one wyglądają. Ogromny jest. Jedna z ważnych rzeczy, które powinniście wiedzieć o Singapurze. Sam Singapur jest uważany za najbezpieczniejsze państwo na świecie. Najbezpieczniejsze, najbardziej zaludnione i znaczy pod względem powierzchni, ile ludzi tutaj mieszka, i najczystsze. Nie znajdziecie tu na ulicy żadnego śmietka, żadnego papierka, żadnego kijepa, gumy do rzucia. Za gumę do rzucia jest tu wysoka kara, jest chyba $1000 czy coś takiego. Kiedyś przynajmniej tak było, nie wiem czy to jest dalej. Za jedzenie lub picie w metrze macie też $1000 singapurskich. One coś koło 3 zł. Są tu bardzo duże, restrykcyjne kary, które trzymają i przez to jest tu tak czysto. I to jest właśnie to miejsce, które wam wczoraj chciałem pokazać. Rzeczywiście tutaj te ogrody są ogromne. Ja nie mam czasu chodzić, bo po prostu na samolocie śpieszę. Ale chodzi o te drzewa. One świecą w nocy na różne kolory. Tam są taki mostek jest, po którym można chodzić. To jest cudowne miejsce po prostu. No i tak jak wam mówię, jak będziecie tutaj, oczywiście Singapur, nawet jak będziecie mieli tylko przesiadkę, Singapur to jest miejsce, które trzeba zobaczyć i w dzień, i w nocy, bo po prostu ma dwa zupełnie inne oblicza. Widzicie zresztą, jak to wygląda teraz, jak wyglądało w ostatnim odcinku, który oglądaliście. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. I to, czyli te świecące drzewa trzeba zobaczyć w nocy, po prostu trzeba. Znaczy nie w nocy, one świecą do 10, żebyście wiedzieli. Jak się robi ciemno, nie wiem, konkretnie się to robi pewnie koło 18, czyli od 18 do 10 jest taka możliwość. Teraz wyczytałem jedną fajną rzecz i chciałbym, żeby jeśli ktoś z was ma wiedzę na ten temat, skomentował i dał mi znać, bo to jest dla mnie interesujące. Było napisane, że Singapur jest jednym z 3 państw na świecie, które zostały od razu zachowane jeszcze. Jest jeszcze drugim jest Monako, a trzecim jest Watykan. Ale ja byłem przekonany, że Hongkong też jest państwem, ponieważ przecież oni już nie są kolonią brytyjską. Wiadomo, że Chiny jest w papierach, że za ileś tam lat Chiny będą pod władaniem Hongkongu, ale jeszcze tego nie ma. Dlatego się zastanawiam i to było źródło z National Geographic, to gdzie wyczytałem, i to mnie bardzo interesuje, czy coś się zmieniło już. Dajcie znać w komentarzu. Jeszcze kolejną fajną rzeczą, przy od razu pokazywania tych wszystkich budynków, gdzie siedziby tu mają największe banki. Możecie zobaczyć HSBC, tam jest Maybank, jeszcze City i różne inne. Singapur jest rajem podatkowym, dlatego największe banki mają tu swoje siedziby, największe marki, no i różne firmy z różnymi przedsiębiorstwami. A dlaczego, to sami wiecie. Singapur, jak i Hongkong. Hongkong też jest takim rajem podatkowym tutaj w Azji. Ktoś mi może powiedzieć, zarzucić może nawet, że drugi odcinek i w tym samym miejscu jestem. Tak, ponieważ ostatnio powiedziałem, że chcę wam pokazać, jak wygląda to w dzień, jak wygląda w nocy. Wieczorem zdecydowanie więcej się tutaj dzieje, ponieważ teraz ludzie są w pracy. Co do Singapuru, to jest takie główne miejsce turystyczne, to gdzie teraz jestem, czyli Marina Bay. Ale oczywiście, oprócz tego, w Singapurze miejsce, które na pewno będzie trzeba zobaczyć, jeżeli tu przyjdziecie, to jest Chinatown. Tam, gdzie się zatrzymałem. No tam w ogóle jak będziecie szukali w tej okolicy, to w Chinatown są najlepsze, może nie najlepsze, ale najtańsze hostele. Na przykład ten hotel kapsułowy, w którym spałem teraz, jak byłem z Alicją, mieliśmy kapsułę na 2 osoby. Mogliście zobaczyć, jak wyglądała, kosmiczna po prostu. Takie same kapsuły też widziałem kiedyś jeszcze w Kambodży
i chyba w Wietnamie. Jakoś tak, to jest po prostu chyba taka sieciówka. Albo odgapiają od siebie. Ale miejsce, które na pewno trzeba zobaczyć, to jest Chinatown. No i oczywiście polecam tam sobie coś zjeść. Little India, ponieważ jest tu też bardzo duża populacja Hindusów w Singapurze. I oczywiście wyspa Sentosa, na której możecie znaleźć Warner Bros. Studio, czyli park rozrywki. I dodatkowo sama wyspa jest po prostu cudownym miejscem. Nie jest tanim miejscem, ale jest naprawdę wartym zobaczenia. Zresztą jak się przyjeżdża do Singapuru, to trzeba tam pojechać. Moim zdaniem Singapur jest miejscem miejscem, w którym warto spędzić jakieś 4-5 dni i wystarczy. Ale na pewno warto przyjechać. Jeśli ktoś z Was się zastanawia, dlaczego pokazuję te kwiaty, no to właśnie dlatego, że jestem pod tym budynkiem, który wygląda tak jak one. Wczoraj mogliście wieczorem zobaczyć, nawet miał taki sam kolor. I tak w ogóle, sorry, ale zapomniałem Wam w ogóle powiedzieć, co tam w środku jest. To jest muzeum. Tam akurat nie byłem. Jakoś nie wiem. Za bardzo mnie to nie interesowało, ale czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja teraz muszę przejść. Aha, muszę przejść przez most aż. Na pewno muszę przejść przez most. Kolejnym miejscem, które warto polecić, to na pewno jest Diabelski Młyn, który widać tam przede mną. Też tam miałem okazję być wieczorem i bardzo polecam, bo wszystko niesamowicie wygląda. O, teraz stąd to muzeum robi większe wrażenie. Jest już bardzo gorąco, słuchajcie, dzisiaj 30 stopni. Jeszcze jedna fajna ciekawostka, którą wyczytałem. Singapur jest jednym z 13 krajów na świecie, czyli ze 195, ile mamy na świecie, w którym nigdy nie było ujemnej temperatury. To też jest bardzo ciekawe. Tutaj jest scena, już są organizowane imprezy, wielkie trybuny. Wiem, że kiedyś Formuła 1 była organizowana. Nie wiem, czy jest dalej, ale pewnie tak. Kolejna ciekawostka na temat Marina Bay Sands, czyli turystycznej wizytówki w momencie Singapuru. To jest to, że każde 3 wieże, które tam widzicie, mają po 340 metrów, a sam ten statek na górze ma 191 metrów i przez to jest najdłuższym basenem na podwyższeniu na ziemi. Czyli mamy tu jakiś rekordzik. Jak lądujecie nad Singapurem samolotem, możecie zauważyć pełno statków, naprawdę masa. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie lądowałem, tyle możecie zaobserwować tutaj statków, które stoją. Statki towarowe. Tutaj port, który jest w Singapurze, jest drugi na świecie pod względem ilości przeładowanych ton towarów. On potrafi pomieścić 1000 statków na raz. Ze 125 krajów chyba tutaj dopływają aż statki. Chyba jakoś tak to czytałem. To jest też naprawdę bardzo ciekawe, no bo tu też pokazuje tą całą potęgę tutaj tego Singapuru. Idę jeszcze teraz pod wizytówkę Singapuru, czyli posąg pół lwa, pół ryby. Zaraz wam trochę więcej powiem. W ogóle jak ktoś się na parę dni nie zatrzymuje i lubi sobie biegać na przykład tutaj dookoła tej mariny, jest naprawdę super trasa. Bardzo dużo osób tutaj biega. W ogóle ja tak lubię Singapur. Na serio. To jest... Nawet jak będziecie mieli okazję, żeby po prostu, wiecie, jakoś jak będziecie gdzieś podróżować po Azji, zrobić tak, żebyście mieli przesiadkę chociaż te 24 godziny i już wam wystarczy, żeby coś zobaczyć. Także naprawdę warto. Tylko pamiętajcie, że jak teraz przylatujecie do Singapuru, tutaj wizy żadnej nie potrzebujemy. Ale musicie pamiętać o tym, że trzeba sobie wypełnić jakiś health declaration, dokładnie. I dodatkowo musicie mieć zarezerwowany hotel, jakby co. Że was wypuścili z lotniska, jak macie jedynie jakiś, wiecie, taki tranzyt. Za ten hostel w sumie, w którym się wczoraj zatrzymać, nie wiem jak to nazywa, no nie, no to jest chyba hostel bardziej. Za ten hostel kapsułowy, w którym się wczoraj zatrzymaliśmy, zapłaciliśmy za taką kapsułę 220 zł, no, na 2 osoby. Także jak na Singapur to jest naprawdę spoko. I dochodzę chyba do najbardziej obleganego miejsca przez turystów, czyli do pomostu, gdzie można zrobić sobie piękne zdjęcie i z hotelem, dodatkowo z tym
z tą wizytówką, czyli z tym posągiem pół ryby, pół lwa. Musicie też wiedzieć, że Singapur w znaczeniu to oznacza miasto lwa. Singa to znaczy lew, pur miasto. No. Możecie zobaczyć, że ludzi tutaj przychodzi sobie robić zdjęcia właśnie w to miejsce, które jest oczywiście specjalnie do tego przygotowane. Jeszcze nie powiedziałem w ogóle, jak ten posąg się nazywa. Merlion. Ludzie sobie tutaj robią w ogóle takie zdjęcia, że udają, że ta woda im do buzi wpada. Jak to co lubi. W ogóle w Singapurze też dobrze o tym wiedzieć, że za próbę wiezienia jakichkolwiek narkotyków jest kara śmierci. Także lepiej przestrzegać takich rzeczy. Dobra. Trzeba się zawijać dalej. Nie ma czasu, bo za godzinę trzeba ruszać na lotnisko. Jeśli widzieliście dwa odcinki, czyli ten, który był w czwartek, ten, który dzisiaj oczywiście widzicie, dajcie znać, jak wy wolicie oglądać Singapur, przypuśćmy. Czy woleliście go zobaczyć w nocy, czy w dzień? Dla mnie no zdecydowanie noc jest piękniejsza. No wiadomo, wszystko jest ładnie oświecone, ale w dzień ma też swój klimat i nie ma co ukrywać. Szczególnie, że tu zawsze jest fajna pogoda, nie licząc deszczu, ale ciepło jest zawsze. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda flaga Singapuru. Czerwono-biała z księżycem, półksiężycem i 5 gwiazdami. Idę postalkować jakichś ludzi, może znajdę jakąś fajną dziewczynę, którą będę mógł poprześladować jak zboczeniec przez jakąś szybę. O, znalazłem. Ej, nawet mi podrywa. Myślałem, że to lustro weneckie. Ej, to było do mnie? Bo mówiła do mnie. Wchodzę. Co mi tam? To może zmieni moje życie. Wstydzę się zagadać trochę. Cześć. Dasz mi swój numer? Jesteś zajęta? No. Po co? Po co? Jesteśmy już na lotnisku, ale muszę oddać bagaż. Ja wiadomo, jako podręczny udaje się często, także po co mam dopłacać? W ogóle muszę powiedzieć coś na temat lotniska w Singapurze. Lotnisko w Singapurze jest uważane za jedno z najpiękniejszych na świecie. Zaraz wam powiem dlaczego. Znaczy nie powiem, pokażę. Popatrzcie to, naprzeciwko terminala pierwszego, który jest terminalem międzynarodowym, macie tak piękny wodospad. To jest po prostu tak cudowne. Powiem wam, że byłem tutaj już 2 razy i pierwszy raz to widzę. Jak wam to się podoba? To dla mnie przepiękne. Takie coś na lotnisku, to jest w ogóle najlepsze. To na to wpadł. Idę zobaczyć jeszcze tam na dół. No, jeszcze dobrze, żeście wiedzieli, że naprzeciwko terminala pierwszego jest centrum handlowe. Także jak ktoś przyjedzie za szybko, może sobie tu spokojnie, fajnie spędzić czas, jakieś zakupki zrobić, zjeść coś. Nasz wypad do Singapuru był przypadkowy tak naprawdę, przez to, że kupowaliśmy bilety na Phuket i przez Singapur z tak długą przesiadką były najtańsze. Oczywiście i tak nie były tanie, bo teraz bilety są strasznie drogie, bardzo podrożały w ostatnim czasie. Naprawdę ja jestem w stanie dużo o tym powiedzieć, bo dużo latam i teraz te ceny są naprawdę bardzo wysokie. Aż można powiedzieć, że aż przesadzone. No ale cóż, tak samo ostatnio rozmawiałem z Alicją, że straszną głupotą dla mnie jest to, że jak jest sezon w Tajlandii, to można tanio przylecieć. A teraz jak nie ma sezonu, to bilety są tak okropnie drogie, żeby tam dolecieć. Chyba że to po prostu dlatego, że wtedy dużo osób lata, albo dlatego, że teraz w Europie są wakacje i ludzie wyjeżdżają na wakacje. Nie wiem. No jeszcze poszedłem od dołu wam to pokazać. Podejdę tam jeszcze bliżej. No, jak ktoś nigdy nie widział wodospadu prawdziwego,
Kto tutaj go ma? Jest kolejny level tego centrum handlowego, gdzie można zjeść właśnie. I tutaj ta woda płynie jeszcze inaczej. To już płynie. Ale to jest fajne, tak jakby złudzenie optyczne. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Co wy na to? Jesteśmy w domu. Ura, w końcu. No, naprawdę w końcu. Było świetnie. Nasza podróż oficjalnie zakończona po 6 tygodniach. Ale śmierdzi alkoholem. W sensie chyba coś wypił po drodze. Nie ręce ktoś dezynfekował. Dobro spędzili. Zaczynamy od razu od treningu na salce, na której będzie obóz. Już za parę dni startujemy. Dokładnie w poniedziałek. Dzisiaj jest czwartek. Będzie dobrze. Do tego odejdzie 20 osób z obozu. Będzie pięknie. Paweł ma walkę 24. Że w piątek. Ostatnie przygotowania. Paweł mocno przygotowany. Będzie piękna walka. Zobaczycie ją na kanale. No to siemanko w nowej podróży, czyli w podróży do Australii.